Ty tutaj. W tytule wyraźnie widać słowo drama. A ty tak czy tak klikasz ten film. Tak nie wolno. Jestem całkowicie zawiedziony. Moja polityka na kanale jest taka, że nie lubię dram, nie wypowiadam się na dramy. Cały czas coś się pojawia, ale to nie jest warte uwagi. Są rzeczy znacznie ciekawsze do roboty. Ja zawsze mówię, gierki są po to, żeby się dobrze bawić. Dla niektórych to escapizm, dla innych zwykła rozrywka, ale wyjątkowo dużo osób znajduje to powód, żeby się rozszarpać nawzajem. Ja zbyt łatwo się wciągam w takie głupoty i naprawdę może mnie to zatkać na cały dzień. Internet mi cały czas powtarza, że mam ADHD. Nie jest to żadna profesjonalna opinia, ale takie objawy rozbijają mi tempo życia. Więc na tym chciałbym się skupić. Nie róbcie mi burd na podwórku, nie używajcie w waszych dramach mojego imienia. Ale po tym wszystkim, czemu ten film istnieje? Cóż, trochę was clickbaituje, żeby nas czekać na dramy. Omawianie dram nie ma sensu, bo ten film za rok będzie istniał. Nie będę na kanale uwieczniał tego, że się ludzie ze sobą kłócą. Co jednak mogę powiedzieć, co się lekko z dwoma dramami wiąże, moja polityka kanału. Jak ja robię moje filmy teorie, jak ja uważam, że powinny być robione, to chyba jest ciekawy temat filmiku, prawda? Anyway, jak zapewne dobrze wiecie, moje filmy przedstawiają teorie. Poprawne słowo to tak naprawdę jakaś hipoteza czy spekulacja, nieważne. Nie będę tutaj nikogo poprawiać. Jak MatPat zmieni nazwę swojego kanału Game Theory, to wtedy może pomyślę, nie? Ja nie znam prawdziwej fabuły FNAF, nikt inny nie zna prawdy. Jest wiele informacji traktowanych jako fakty, ale to jest po prostu wersja zdarzeń zaakceptowana przez fandom. Też się może zmienić. Uważam, że to powinno być jasne, bo to źle, jeśli ktoś trzyma się czyjejś teorii jako faktu i powtarza to słowa na ślepo. Ciężko z takim czymś dyskutować w ogóle, bo taki ktoś może nie mieć własnego zdania. Chcę tyle powiedzieć, jeśli jesteś youtuberem, teoretykiem, to jasno mów, że nie stwierdzasz faktów. Tak jest po prostu, według mnie, wygodniej dla wszystkich. Mimo to mało mnie obchodzi, czy tak faktycznie robisz. Nie jestem moderatorem YouTube, żeby wam narzucać, jak produkujecie filmy. Mówię, co uważam, wy możecie się z tym zgodzić lub nie. Na tym się nasza dyskusja kończy. Ale Pongu, jeśli nie będziemy czego zwalczać, to nie będzie się dało dyskutować z ludźmi, bla 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 bla. Nie pytałem. Nie obchodzi mnie to. Nie jestem moderatorem fandomu, robię po prostu FNAF teorię. To fajne hobby, dużo z niego wyniosłem. I tyle. Druga rzecz, jeśli chcecie ukraść moje teorie, proszę bardzo. Będzie mi dużo wygodniej tłumaczyć moje teorie, jeżeli wszyscy się będą z nimi zgadzać. Miło mi, że jestem takim symbolem, że ktoś chce ode mnie coś ukraść. Ale taki punkt widzenia jest dosyć zły, bo chciałbym, żeby ktoś zrobił teorię sprzeczną z moją teorią, która ma dużo sensu i się z nią zgodzę. Ja się zajmuję swoimi założeniami, a ty się zajmuj innymi. Będziemy mogli to porównać, dojść do jakichś ciekawych wniosków i to jest dosyć fajne. Daje nam to więcej punktów widzenia. Ale jak już kradniesz moje teorie, to całkowicie mnie to nie obchodzi. Ale mogę wam dać jedną radę. Kradnij ją mądrze. Spotkałem się z wieloma filmami, które przedstawiają moją teorię. No i spoko, ta teoria nie jest moja, nie mam do niej praw autorskich. Jestem ciekawy przemyśleń innych osób, czytam opinie na Reddicie, słucham na YouTubie. Moje teorie wciąż łączą się z masą przemyśleń całego fandomu. Chcę wiedzieć, co ktoś inny ma do powiedzenia na temat tej samej teorii. Ale trochę głupio jest słyszeć, jak ktoś używa moich argumentów i mojego słownictwa. Weźcie tą moją teorię, ale zróbcie z niej coś własnego, dodajcie własne przemyślenia, jakieś inne argumenty, o których ja nie powiedziałem. Wtedy ten filmik będzie miał więcej wartości. Będzie przetworzony przez inny umysł. Może sam się z tego czegoś nauczę. Jeszcze jedna wiadomość, to jest już skierowane do tej wąskiej grupy odbiorców, więc nie dla wszystkich będzie to miało duże znaczenie. Nie ma takiego polskiego FNAF teoretyka. Nie ma takiego w ogóle FNAF teoretyka, co bym chciał, żeby opuścił fandom. Czyli, że to nie jest do końca jasne i wiele osób myśli, że się z nimi zgadzam, czy że oni mnie bronią, ale tak nie jest. Nie będę nikomu bronił robić teorie. Wiele razy wspominałem o moich sposobach robienia teorii. Tutaj tak samo, wypowiem się na temat moich przemyśleń. Uważam, że to rzeczy niezbędne i trochę na czasie. Mam nadzieję, że posłuchacie, ale oczywiście, jak mówię, to moje przemyślenia nie są to żadne magiczne słowa mądrości. Czy się z nimi zgodzicie, czy się z nimi nie zgodzicie, wasza sprawa. Uważam, że kluczowym elementem teorii jest motyw historii, jej znaczenie. Twój pomysł może mieć dobre argumenty, ciekawe podobieństwa nawet, a jeśli nic to ostatecznie nie znaczy, to teoria mnie mało interesuje. Albo jest błędna, albo jest niekompletna. Cel narracji jest ważny, może być mały, ale powinien istnieć. Przez takiego Gregory Bota spotkałem się ostatnio z masą komentarzy pokroju "nienawidzę tego, ale to jest chyba poprawna odpowiedź". Wiecie skąd takie myślenie? Właśnie dlatego, bo argumenty istnieją. Argumenty są nawet przekonujące czasami, ale teoria nie ma celu. Wnioski z tej teorii są po prostu głupie. Robot Grzesiek nie posiada żadnej historii w grze. Z naszym obecnym zrozumieniem może być normalnym dzieckiem, może być robotem, może być też kosmitą. Może być Williamem Aftonem, Jeremym Fitzgeraldem, Sansem, kotem, promieniem słońca. Ten temat naprawdę nic nie wnosi, nie ma znaczenia. Dlatego nie przyjmuję Grzesia Robota. Bo teoria jest albo błędna, albo jest po prostu niekompletna. Nie wyjaśnia znaczenia tej postaci. Nie ma żadnego celu. Można nazmyślać parę rzeczy, że William to i William tamto, ale tego nie ma w grze. Przynajmniej nikt tego jeszcze nie pokazał z tego, co widziałem. Wyjaśnijcie mi, dlaczego Grzesiek miałby być robotem. Co tutaj robi?
co tutaj znaczy, a dopiero wtedy zacznę patrzeć na to jak na kompletną faktyczną teorię. Teraz nim jeszcze nie jest. Motyw jest niezbędny. Dlaczego Scott Cawthon stworzył tą postać? Miał jakiś powód. Ja na przykład uważam, że easter eggi z FNAF 2 to duchy, które mają swoje konkretne znaczenie, ale są pobocznymi postaciami i pojawiają się w tle. Znaczenie jest małe, ale jest kompletne. Nie są to jakieś losowe, bezmyślne postacie. Taki FNAF 1 kręci się dookoła duchów, pokazuje nawiedzoną restaurację, jest to prosty koncept, mała informacja, która jest silnym fundamentem całości. Wiemy, o czym jest FNAF 1. Nie jest o wróżkach, nie jest o cyborgach, nie jest o piłce nożnej. Jeżeli ktoś wymieniłby jedną z tych trzech rzeczy, to zostałby wyśmiany, bo cel tej historii jest całkowicie zrozumiały i sztywny. A co byście zrobili, gdyby ktoś twierdził, że Springtrap to fungi? Załóżmy, że minigierek nie ma, powiem się inne informacje i brzmią one w stronę Williama albo w stronę Fungi'a. Pierwsze pytanie, które powinno się tutaj pojawić, to dlaczego? Dlaczego miałby to być Fungi? Co ta historia ma na celu opowiadać? I mogłaby coś opowiadać. Mogłaby mówić o pozostałościach po Fazbear Entertainment. Firma nie istnieje, duchy wciąż krążą, duchy ofiar, duchy pracowników. Jest to jakiś motyw historii. Ale czy możemy go udowodnić? Jeśli tego nie udowodnimy, to jest niekompletna teoria. Nie rozumiem, co Scott chce nam przekazać całą grą. Zdarza się, że usłyszę Fazbear Frights i The Freddy File sugeruje to czy tamto, ale to wciąż żadna informacja, jeśli niczego nam nie wyjaśnia. Jeśli powiesz, że Shadow Bonnie to obiekt stworzony z agonii, to nie wyjaśnia nam nic w temacie FNAF 2, nie opowiadasz żadnej historii. Nie rozwiązujesz niczego. To jest jakiś mały puzzle większej układanki. Nie rozwiązaliśmy jej, nie mam żadnych faktów, nie mamy nic. Wyobraźcie sobie, że Scott nagle wyskoczy i powie: Golden Freddy to ugryziony dzieciak. Jak myślicie, jaka będzie reakcja fandomu? Będziemy tańczyć ze szczęścia, czy co? No niektórzy pewnie tak. Inni powiedzą, że nienawidzą tej historii, tej serii gier. To dlatego, że dalej tego tematu nie rozumiemy, więc jest nierealistyczny, niesatysfakcjonujący. Taka odpowiedź zawęziłaby nam możliwości, skupilibyśmy się tylko na teoriach Golden Victim, więc byłyby z tego jakieś plusy. No ale tak oczywiście nie będzie, Scott nie poda nam takiej odpowiedzi i dzisiaj o niej nawet nie myślmy, bo jej nie potrzebujemy, bo fandom jej nie zrozumie i ją znienawidzi. Jest wiele rzeczy dookoła. FNAF 4, eksperyment, Plushbear, nie rozumiemy tych wątków, historia nie jest jeszcze opowiedziana i na tym się skupmy. Mogę też powiedzieć o Dream Theory. Patrząc w przeszłość, teoria snu miała swoje nawet dobre argumenty. Logika była prosta, rozumiem czemu tyle osób w nią wierzyło. Ale nie dziwię się też, że masa ludzi szczerze jej nienawidziła. Domyślacie się czemu? Bo choć ta teoria miała faktycznie swój motyw, nawet satysfakcjonujące wyjaśnienie, to na pewno nie był motyw całej serii 4 gier. Gdyby to była tylko jedna gra, to teorie mogłyby działać. Ale FNAF 1 nie opowiada o koszmarze dziecka, FNAF 2 nie, FNAF 3 też nie. To byłby okropny retcon, który zmienia znaczenie starych gier, niszczy wszystko, czym ta seria jest. I właśnie dlatego teoria snu jest niepoprawna. Wyjątkowo często spotkałem się ze stwierdzeniem, że była poprawna, ale Scott zmienił zdanie, bo nie miało to sensu. To po prostu nie miało sensu. Dlatego nigdy nie istniało. Identyczna argumentacja jest przy wniosku, że FNAF 4 oryginalnie miał się dziać w 1987, ale Scott zmienił zdanie. To też nie ma sensu. Rozumiem, że gra doprowadziła do masy frustracji, ale z tych emocji powstają najbardziej niestworzone oskarżenia. Tyle mam do powiedzenia. Taka jest moja polityka, takie są moje słowa mądrości, ale moje słowa są moje. Nie będę nikogo z nich rozliczał, nic nie mogę wam zrobić. Mogę się do was nie odzywać, mogę was banować na kanale, na Discordzie, nic więcej tak naprawdę. Choć sytuacja musiałaby tego rzeczywiście wymagać, żebym coś takiego robił. Mało mnie to obchodzi. Powiedziałem co powiedziałem, więcej tego tematu nie ruszam. Nie jest to drama filmik, ale nigdy więcej nie planuję zbliżać się do dram tak bardzo. Tyle mam do powiedzenia. Koniec tematu. Dziękuję. Do zobaczenia.